Witam w Bitologii. Zajmujemy się tu ochroną wymierających technologii komputerowych. Korzystając ze sprzętów z epoki, wskrzeszamy nieużywane już rozwiązania informatyczne. Bitologia to żywe muzeum, w którym eksponatom przywracamy ich sprawność i uruchamiamy zgodnie z ich przeznaczeniem. W kolejnych odcinkach pokażemy Wam, jak zmieniał się świat komputerów. Od wielu lat komputer podłączony do internetu pozwala nam na przesyłanie wiadomości i plików do dowolnego miejsca na Ziemi. Jak wyglądało to w czasach preinternetowych? W pierwszym odcinku Bitologii pokażemy Wam proces przygotowania sprzętu i uruchomienia zapomnianej już usługi BBS. Bulletin Board System, w skrócie BBS, to usługa praktycznie martwa od ponad 20 lat. W czasach preinternetowych to właśnie BBS-y pozwalały na wymianę wiadomości i plików pomiędzy domowymi komputerami na całym świecie. Większość BBS-ów połączona była w sieci, w tym najpopularniejszy FidoNet. Dzięki temu przesyłanie informacji na drugi koniec świata nie wiązało się już każdorazowo z korzystaniem z drogich międzynarodowych połączeń telefonicznych. Pierwsze BBS-y powstały w USA w końcu lat 70. ubiegłego wieku. Do Polski trafiły po dekadzie. Pierwsze modemy, za pomocą których można było połączyć się z BBS-em, miały przepustowość 300 bodów, 300 bitów na sekundę. Obecne oferty dostępu do internetu kuszą nas prędkościami rzędu 300 megabitów. 1 000 000 razy więcej niż był nam w stanie zaoferować ten modem Atari 1030 z roku 1983. Do uruchomienia połączenia modemowego potrzebowaliśmy tradycyjnej linii telefonicznej. Wykorzystaliśmy w tym celu 20-letnią, wysłużoną, ale ciągle sprawną centralę Slickan CCA 2720. Po wstępnych oględzinach centrala została starannie wyczyszczona i przygotowana do uruchomienia. Działa. Po testach telefonicznych, a potem faksowych, które mogliście zobaczyć na pierwszym próbnym filmiku na naszym kanale, przyszła pora na wybranie komputera i oprogramowania do obsługi BBS-a. Na tymczasową platformę sprzętową dla naszego BBS-a wybraliśmy komputer Hewlett-Packard Vectra VL400DT. Niestety jego oryginalna płyta okazała się niestabilna z powodu uszkodzonych kondensatorów. Została więc zastąpiona wraz z procesorem płytą Lucky Star K7VAT+ z Duronem 700. Linie telefoniczne podłączyliśmy za pomocą dwóch niemal identycznych modemów Zoom V34X Plus, modele 47070 i 48070. Osiągają one maksymalną prędkość 33 600 bodów. W roli urządzeń klienckich wystąpiły dwa laptopy Panasonic Toughbook CF27 z systemem Windows 98 i Getak V100 z Windowsem 10. Ten ostatni zdecydowanie nie pamięta epoki BBS-ów, udowadnia natomiast, że można z nich korzystać również na aktualnych systemach operacyjnych. Dla Windowsa Vista i nowszych będziemy musieli doinstalować Hyperterminal, free trial dostępny na stronie producenta. Wpisujemy nazwę połączenia, numer jednej z linii, na których znajdują się modemy i ponieważ korzystamy tylko z numerów wewnętrznych, wyłączamy wszelkie numery kierunkowe. Czasy BBS-ów to era MS-DOS-a na PC-tach. Większość oprogramowania do ich obsługi działa pod tym właśnie systemem. Na naszym sprzęcie zainstalowany jest Windows 98, uruchomimy go zatem w trybie wiersza poleceń. Spośród wielu programów, które można znaleźć w olbrzymiej bazie oprogramowania i know-how na stronie BBS Documentary, wybraliśmy jeden z najpopularniejszych – Major BBS. Na tym etapie program nie wymaga dodatkowych ustawień, poza wskazaniem portów, do których podłączone zostały modemy. W starszych Windowsach możemy znaleźć Hyperterminal, wybierając programy, akcesoria, komunikacja. Ostatnim Windowsem z Hyperterminalem był XPEG. Leciwy Panasonic z trudem radził sobie z nagrywaniem ekranu, skutkiem czego jest irytujące przecinanie kursora. W rzeczywistości działał płynnie.
Modemy BBS-a podłączone są do linii 104 i 106 w centrali. W Getacu ustawiliśmy numer 106, zatem Panasonic zadzwoni na 104. Pora na pierwsze połączenie. Jeszcze tylko ustawienie nieco większej czcionki w terminalu, żebyście cokolwiek zobaczyli, i możemy się logować do naszego BBS-a. Podczas pierwszego logowania trzeba oczywiście założyć konto i wybrać nick, pod którym będziemy używać naszego okienka na świat. Pominiemy dziś ten niezbyt ciekawy proces i skorzystamy z konta założonego wcześniej dla Panasonica. Drażniącego białego tła pozbędziemy się, wyświetlając ponownie główne menu. Na naszym BBS-ie umieściliśmy wcześniej dwa niewielkie pliki. Spróbujmy ich teraz poszukać i ściągnąć. Wybierając kolejne litery z menu, otrzymaliśmy listę wszystkich dostępnych plików. Nie ma ich jeszcze zbyt dużo. Ściągniemy jeden z nich, używając protokołu ZModem. Zobaczcie na 8-krotnym przyspieszeniu. Ściągnięcie 200-kilowego pliku zajmuje w rzeczywistości niemal minutę. Download complete. Sprawdźmy, czy plik faktycznie się ściągnął. Powinniśmy go znaleźć w katalogu, z którego uruchamiamy Hyperterminal. Jest. Więc teraz pora sprawdzić opcję telekonferencji. Do przetestowania tego BBS-owego czata będziemy potrzebowali drugiego klienta. Wdzwaniamy się zatem Getaciem na numer 106 za pomocą przygotowanego wcześniej połączenia. Po przesłaniu z Getaca sztampowej formułki, która błyskawicznie pojawiła się na Panasonicu, możemy z całą pewnością stwierdzić: misja zakończona sukcesem.